Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak dźwięk zamieszkał na ziemi. Pewnego dnia gdzieś wysoko, w chmurach, w niebie, siedział Bóg z aniołami i spoglądał na ziemię. Raz spojrzał, drugi raz, trzeci i rzekł do aniołów: podajcie mi piszczałkę. Anioły podały Bogu piszczałkę. Bóg wziął piszczałkę w dłonie i zaczął na niej wygrywać różne melodie. Gdy tak grał i grał i grał, dźwięk spływał na ziemię i zasiedlał się na niej. W wyniku tego dźwięku to powstało na ziemi, to tamto, najpierw góry, później woda, oceany, później wszystko w wodzie, stworzenie wodne i tak po kolei wygrywał na tej piszczałce i wszystko powstawało. Anioły się przyglądały. W końcu jeden zapytał: przyszedł czas na zasiedlenie ziemi. Tak, Boże? I dlatego na tej piszczałce, fujarce wygrywasz te wszystkie dźwięki? Tak, rzekł Bóg, uśmiechając się do anioła. O, ziemia jest szczęśliwa, ale my też, bo jeśli jest tam założone życie na ziemi dzięki temu, co wygrałeś na tej piszczałce, fujarce, no to za chwilę powiesz do nas, że mamy zejść na ziemię, czy tak? No tak, oczywiście, rzekł Bóg. Dobrze mówisz. Ale zanim to się stanie, to jeszcze chwila, moment, jeszcze kilka razy tu przyjdę i będę wygrywał te różne melodie, by całe stworzenie na ten czas mogło w oparciu o ten dźwięk zaistnieć. I tak faktycznie było. Przyszedł drugi raz w to miejsce, trzeci i grał na piszczałce. Ale już gdy widział, że na ziemi jest wszystko, co było trzeba, co powstało z dźwięku, rzekł do aniołów: czas zejść na ziemię. No, wiedzieliśmy, ale jeden z aniołów przyszedł do Boga i mówi: zanim wypełnię to, o co mnie prosisz, a właściwie mówisz o tym, że trzeba zejść na ziemię, to zapytam. No o co chcesz zapytać? Zapytał Bóg. Wiesz Boże, bo któregoś dnia ja wziąłem tą piszczałkę, bo ona tutaj cały czas leżała. I zacząłem też wygrywać różne melodie. Ale nic z tego dźwięku na ziemi nie powstało. A długo grałeś? No, przychodziłem tu kilka dni z rzędu i grałem różne melodie i nic. Dlaczego ty, jak grasz na tej piszczałce, fujarce, dlaczego wszystko na ziemi powstaje? A na czym się skupiałeś, jak grałeś na tej fujarce? No, skupiałem się na tym, żeby coś powstało, żeby coś zaistniało. To jakieś czary-mary, fokus pokus. Ja też chciałem, żeby coś zaistniało. A, rozumiem. Wiesz, jak ja gram na tej fujarce, to cały czas myślę o miłości do dźwięku, o miłości do tych wszystkich, którzy dzięki temu dźwiękowi powstaną, zostaną stworzeni. Myślę o miłości i czuję tą miłość też sercem. Zatem
w moim przypadku jest to inny cel. W twoim też był inny. I pewno dlatego miało prawo być bez tego, że ci się to udało. Ale drugi anioł, który siedział obok, rzekł: jeszcze jest jedna sprawa i rzecz, czy mogę powiedzieć? Oczywiście, rzekł Bóg. Tą sprawą jest to, że Bóg jest sumą wszystkich cząstek Boga. A anioł, on czy ja, jesteśmy cząstką całości wszystkich cząstek, czyli Boga. Tak, tak, rzekł Bóg, słusznie mówisz, i uśmiechnął się do anioła. Minęło parę dni i anioł, który był cząstką Boga, usiadł w tym samym miejscu co Bóg, spojrzał na ziemię, zamienił się w miłość do ziemi i zaczął wygrywać na fujarce dźwięki. Spojrzał w dół i oniemiał, bo na dole zobaczył chałupę i studnię. I wtedy podszedł do niego nienacka z tyłu Bóg i rzekł: wprawdzie myślałeś z miłością o tym dźwięku wygranym na fujarce, ale pewno myślałeś o domu i o studni. Przyznaj się. Och, tak. Boże, jak to trudno jest mieć miłość do wszystkich i wszystkiego. Zawsze coś przychodzi do głowy. Jako pierwsze. No to widzisz, skoro powstało to już na ziemi, to szybciutko leć tam i zamieszkaj w tym domu, gdzie na podwórku jest też studnia. O, chociaż tyle mi się udało. Ale jak polecę na tą ziemię, to nauczę ludzi, którzy chcą coś tworzyć w swoim życiu, żeby koniecznie obdarzyli to, co chcą tworzyć, miłością. A widzisz, lekcja, którą tutaj doświadczyłeś, przydała ci się, bo już wiesz, czego masz uczyć i nauczać na ziemi. A zatem leć, leć. Masz moje błogosławieństwo, tak jak już wszystkie anioły. I anioł poleciał. Zamieszkał w domku blisko studni. Uczył i nauczał ludzi tego, co było istotą życia, między innymi miłości do tworzenia tego, kim chcieli być i co robić w swoim życiu. A najważniejsze, że mu się to świetnie udawało. Miał wielu uczniów. Pytanie do Was. Co Wy tworzycie w swoim życiu? Co robicie z miłością i co Wam się udaje? I czy udaje Wam się nauczyć tego tworzenia czegoś w życiu z miłością? Nauczyć innych. Zastanówcie się chwilkę. Dziękuję. Tyle na dzisiaj. Cześć Wam.